Taka sytuacja. Idziesz do kawiarni w Polsce. Chcesz zamówić kawę po polsku. I mówisz: dzień dobry, poproszę kawę. A kelner mówi: large or small? Czy taka sytuacja Ci się zdarzyła? Czy Ty chcesz mówić po polsku, ale Polacy odpowiadają po angielsku? W tej lekcji dam Ci dużo przykładów, dużo fraz, dzięki którym będziesz mógł poprosić Polaków, żeby mówili do Ciebie po polsku. Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Ja wiem, to jest bardzo frustrujące. Chcecie uczyć się polskiego, chcecie mówić po polsku, ale ludzie chcą być pomocni, a może chcą ćwiczyć angielski i odpowiadają po angielsku. To zdarza mi się, it happens to me, kiedy jestem w Albanii, bo może wiecie, a może nie, że uczę się albańskiego. I kiedy jestem w Albanii, czasami też Albańczycy mówią do mnie po angielsku, ale ja próbuję. Więc przygotowałam te lekcje dla Was nie tylko jako nauczycielka języka polskiego, ale jako osoba, która uczy się języka obcego. A jeśli chcecie ćwiczyć mówienie w języku polskim w bezpiecznym środowisku, jeszcze nie na ulicy, to zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły języka polskiego online. Na lekcjach będziecie uczyć się nowych słów, będziecie uczyć się mówić. Oczywiście będziecie uczyć się też dobrych struktur. Wtedy będziecie czuć się pewniej i potem w Polsce, na ulicy, w sklepie, w restauracji, w pracy będziecie mogli swobodniej rozmawiać z Polakami. Jestem bardzo dumna, że dostaję taki świetny feedback na temat moich nauczycielek. Możecie zobaczyć sami. Jeśli chcecie zapisać się do mojej szkoły, skontaktujcie się ze mną przez link w opisie filmu. Ja sprawdzę Wasz poziom i wybiorę najlepszą opcję dla Ciebie. A czego nauczycie się dzisiaj? Nauczycie się, jak prosić Polaków, żeby rozmawiali z Wami po polsku, co mówić, jeśli ktoś mówi za szybko, jak powiedzieć, że rozumiecie generalnie i jak podziękować za pomoc i za cierpliwość, czyli patience. No dobrze, jesteście w kawiarni, kelner mówi do Was: large or small, would you like a takeaway or here? Co możecie powiedzieć? Możecie powiedzieć: spróbuję po polsku, dobrze? I teraz, uwaga, proszę powtarzaj wszystkie frazy razem ze mną. Będę mówić każdą frazę
2 razy wolno i raz szybko. 3, 2, 1. Spróbuję po polsku. Dobrze? Spróbuję po polsku. Dobrze? Szybko? Spróbuję po polsku. Dobrze? Ta technika nazywa się shadowing i to jest bardzo dobra technika, żeby ćwiczyć mówienie. Trenujesz teraz wymowę i akcent razem ze mną w bezpiecznej sytuacji. Jeśli teraz nauczysz się dobrze tej frazy, to potem w restauracji czy w kawiarni będzie łatwiej Ci mówić po polsku. Dlatego mów głośno razem ze mną. Pamiętaj, żeby imitować moją wymowę i intonację. To jest bardzo, bardzo ważne. Następna fraza, której możesz użyć, to mów razem ze mną. Możemy rozmawiać po polsku. Potrzebuję praktyki. Możemy rozmawiać po polsku. Potrzebuję praktyki. I szybko. Możemy rozmawiać po polsku. Potrzebuję praktyki. Następne. Czy możemy spróbować po polsku? Uczę się. Czy możemy spróbować po polsku? Uczę się. Szybko. Czy możemy spróbować po polsku? Uczę się. Dalej. Nie mówię za dobrze po polsku, ale chcę ćwiczyć. Nie mówię za dobrze po polsku, ale chcę ćwiczyć. Szybko. Nie mówię za dobrze po polsku, ale chcę ćwiczyć. Jeśli masz problem ze słowem chcę, to powiedz tylko chcę. Chcę ćwiczyć. Nie mów chcę. Nie, chcę. To będzie lepsze. Chcę ćwiczyć. I jeszcze jedna fraza. Chcę spróbować powiedzieć to po polsku. Ok? Chcę spróbować powiedzieć to po polsku. Ok? Szybko. Chcę spróbować powiedzieć to po polsku. Ok? A co powiedzieć, jeśli ktoś mówi bardzo szybko? Jak się mówi po polsku slowly? Mamy 2 opcje. Powoli albo wolno. A slower to jest wolniej. Wolniej. Proszę pamiętać o tym ei na końcu. Nie tylko wolnie, ale wolniej. Wolniej. Ok. Powtarzaj razem ze mną. Mów razem ze mną. Proszę mówić wolno. Proszę mówić wolno. Szybko. Proszę mówić wolno. Proszę mówić powoli. Proszę mówić powoli. Proszę mówić powoli. Proszę jeszcze raz, ale wolniej. Proszę jeszcze raz, ale wolniej. Proszę jeszcze raz, ale wolniej.
Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Powtórzyć. Ja wiem, to jest trudne słowo, ale pomyślcie, że tak można by to napisać po angielsku. Powtórzyć. 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 A teraz następne zdania, które pomogą Ci powiedzieć, że nie rozumiesz wszystkiego, ale rozumiesz generalnie. Powtarzaj ze mną. Nie wszystko rozumiem, ale rozumiem sens. Nie wszystko rozumiem, ale rozumiem sens. Nie wszystko rozumiem, ale rozumiem sens. Jeśli masz problem ze słowem wszystko, to możesz mówić wszystko bez ty, ale nie możesz mówić wszystko. Nie. Musi tam być k. Może być wszystko. Wszystko. Ok. Następne, trochę bardziej skomplikowane. Nie rozumiem każdego słowa, ale wiem, o co chodzi. Nie rozumiem każdego słowa, ale wiem, o co chodzi. Nie rozumiem każdego słowa, ale wiem, o co chodzi. O co chodzi to jest idiom i to znaczy what's going on, what you mean, coś takiego. Na koniec rozmowy, na koniec konwersacji możesz podziękować. Powtarzaj razem ze mną. Dziękuję za pomoc. Super, że mogę ćwiczyć polski. Dziękuję za pomoc. Super, że mogę ćwiczyć polski. Dziękuję za pomoc. Super, że mogę ćwiczyć polski. Jeszcze robię błędy, ale chcę mówić po polsku. Jeszcze robię błędy, ale chcę mówić po polsku. Jeszcze robię błędy, ale chcę mówić po polsku. I ostatnie. Wiem, że czasem mówię dziwnie. Dziękuję za cierpliwość. Wiem, że czasem mówię dziwnie. Dziękuję za cierpliwość. Wiem, że czasem mówię dziwnie. Dziękuję za cierpliwość. Macie teraz bardzo dużo fraz, których możecie używać, żeby rozmawiać z Polakami po polsku. Oczywiście musicie znać dużo więcej słów, żeby rozmawiać. To normalne, ale jestem pewna, że te frazy bardzo Wam pomogą. Ćwiczcie razem ze mną, żeby potem gdzieś na ulicy czy w sklepie to było dla Was bardziej naturalne. Czy to było dla Was przydatne, to znaczy useful? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu i jeśli będziecie używać tych fraz w Polsce z Polakami, to napiszcie, jak było. A jeśli chcecie
uczyć się więcej small talku po polsku, to polecam mój kurs wideo Small Talk po polsku. Tam jest bardzo dużo pytań, które możecie zadać Polakom i nauczycie się też, jak odpowiadać na takie pytania, jak pytania o weekend, o pogodę, o rodzinę, o zdrowie itd., itd. Bardzo polecam. To nie tylko są lekcje wideo, ale tam są też ćwiczenia, są dialogi. Naprawdę jest to bardzo, bardzo fajny kurs i jestem z niego bardzo dumna. Zapraszam. No dobrze, to teraz proszę iść i rozmawiać po polsku. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!